Krzesełko będzie moim stołem produktowym, bo nie mam stołu, zapomniałem jak zwykle. Słuchajcie, przysłano mi do testów kolejną myjkę ciśnieniową. Zaraz sprawdzimy, jak ona się sprawdzi tu do mycia auta czy roweru. Generalnie właśnie rower muszę wyciągnąć też. To będziemy sprawdzać też na rowerze, bo muszę go trochę umyć z pyłków. Rower cały upieprzony w pyłkach. Dobra, słuchajcie. Patrzcie, dostałem taki gadżecik. Myjka ciśnieniowa w takim fajnej, powiem wam, solidnej walizce. To nie jest jakieś takie gówno jak od tych kuchenek, wiecie, gazowych, taki standardowy, tak mięciutka, że się połamie. Tylko jest naprawdę solidnie wykonana, twarda, jak cholera. Zobaczmy, jakie dobro kryje tutaj ta skrzyneczka. Znaczy ja wiem, bo już testowałem sobie, ale teraz chcę wam zaprezentować, jak to fajnie wygląda. O, patrzcie. Mamy oczywiście instrukcje, których nikt nie czyta, schowałem ją sobie. Zanim przejdę już do urządzenia, to wszystkie akcesoria wam pokażę. Mamy tutaj wężyk o dość solidnej długości. Nie wiem jeszcze jakiej. Dwie baterie. Teraz tak, zobaczcie. Samo urządzonko wygląda tak. Jest bardzo lekkie i ono już nie ma jakiegoś tam powerbanka, tak jak poprzednie urządzenie, które wam pokazywałem, tylko ma baterie. Takie normalnie jak do wkrętarek, do wiertarek, które się zakłada o tutaj. I już nam to działa. Jest to myjka firmy Mudiro z takimi górami, widzicie tutaj o. W zestawie dostałem dwie baterie. Są to baterie, nie wiem o jakiej pojemności, bo tutaj nie ma żadnych kurczę tych, ale na stronie wszystko jest. 21 V, żeby nie było. Tutaj jest ładowarka i te baterie się ładuje tutaj, poprzez gdzieś tutaj było gniazdo. O, tutaj jest gniazdo. Słuchajcie, tutaj o. Możemy sobie wtyknąć. O, cyk, fuch. Teraz tak, tutaj mamy do środka pianującego prawdopodobnie jakąś pianę. I tutaj właśnie jest pianownica, to ja to tak nazywam, pianownica. Montuje się to tak na takie szybko złączki. Jakoś, czekajcie, o tak i przekręcamy. Nie w tą stronę, Marcin. Przepraszam. Nie w tą stronę. O, coś takiego. Cyk i tutaj nam zaskakuje. Tu mi wężyk wypadł, który musi być wetknięty. O, tu. Tutaj lejemy sobie środek jakiś czyszczący do piany. No i i widzicie wszystko jedną ręką ładnie. Już możemy sobie pianować. No w tych warunkach tu nie będziemy pianować, jesteśmy na polu, więc nie będziemy tutaj chemikaliów żadnych używać, ale samą wodą myślę, że będzie wszystko ok. Tutaj mamy, to jest filtr. Filtr, który zakładamy na ten wężyk. O, tutaj. To nam się przyda, to od razu założę. O, filterek. I to możemy do jakiegokolwiek źródła wody wrzucić i już nam będzie to działało. Wykorzystamy wodę tutaj z tego pobliskiego tutaj akwenu wodnego, ale to za chwilę. Co my tutaj mamy jeszcze? Oczywiście lanca. To taka krótka lanca, którą zakładamy tak samo jak pianownicę. Cyk, fuch, o. I tutaj zobaczcie, mamy końcówkę, gdzie możemy sobie przestawiać. Mamy tutaj różne dyszki, płaskie, stożkowe. Są stopnie, 40 stopni, 25, 15, 0, czyli taki strumień będzie solidny, można powiedzieć. Tu jakaś taki shower, tu przerywane niby. Tutaj mamy dwa podejścia, tutaj możemy podłączyć, no, dobra, powiem po kolei. Tu mamy szybko złączkę, taką identyczną jak w wężach ogrodowych, więc możemy sobie wąż ogrodowy też podłączyć jakikolwiek. I tutaj mamy taką końcówkę, słuchajcie. To oczywiście możemy założyć. Gdzie jest ten wężyk? Ten wężyk możemy założyć tutaj. Tak samo. Tutaj mamy też końcówkę taką inną do tego. Ale tu jest końcówka. Zgadnijcie do czego? To zaraz wam pokażę. A mianowicie tu możemy założyć taką butelkę. Po prostu odkręcamy korek. Wtykamy ten wężyk. Ja już go uciąłem wcześniej, bo on był z tamtej całości, tutaj musiałem dociąć. Zakręcamy. Czekajcie, jedną ręką to będzie ciężko, ale spróbuję. I już teraz taką butelką. Widzicie? Już nam działa. O. Już nam to działa. Tylko że tutaj jest woda gazowana, więc zostawmy sobie to. Podłączę normalnie wąż.
Czyli jest taki adapter do butelki po prostu zwykłej. O. I teraz skręcamy, co by nam nie wypadło. Elegancko podłączamy do tego tutaj. O, aż kliknie i mamy gotowe urządzenie do mycia. To sprawdzamy. Idę tylko po wodę. Wrzuciłem do wiadra. Jedyny minus to jest, że to pływa i trzeba dociążyć czymś. Ale to sobie można jakiś obciążnik dołożyć i wtedy nam ładnie zatonie. O, naciągnęło wody, patrzcie. I mamy takie strumienie, zobaczcie. 40 to jest takie coś, o. Tak szeroko. 25 to jest mniejsze. 15 to takie bardziej strumieniowe. 0 to po prostu tak sobie teraz pomyślałem, słuchajcie, jak tu można butelkę podczepić, to jest dobry gadżet na rany poniedziałek, nie? Spluwa taka. No, tu mamy taki, to chyba będzie taki prysznic. No, to przerywane. Tak przerywa dziwnie i 40%. Ja myślę, że zostawimy sobie na 25, to będzie takie optymalne, ale woda znika, słuchajcie, błyskawicznie, więc trzeba jakieś solidne źródło wody, ale zmoczmy najpierw. Tak samo zresztą robię na myjni, tylko oczywiście środkiem pianującym, że sobie myję samochodzik. Pamiętajcie, że to nie ma takiej mocy jak myjka, taka wiecie, na myjni, nie? Bo ja zawsze na myjni też pryskam środkiem tym pianującym, gąbeczką lecę, a później spłukuję, płuczemy. Patrzcie, jak elegancko, luk. No ale można myć. Teraz idziemy rower umyć. Rowerek możemy opłukać z tych pyłków. No, i teraz się skończyło wiaderko. Całkiem spoko maszyna. Bardzo mi się podoba, bo jest bardzo lekkie urządzenie i można je wszędzie po prostu wozić ze sobą do mycia. Ja głównie będę używał tego typu urządzenia właśnie do mycia roweru, bo ja bardzo lubię jeździć rowerem. Różnie to bywa. Kajak można też podmyć, jak na przykład gdzieś tam się pociągnie po jakimś błocie albo coś takiego. No samochód na opartego też da się umyć, tylko wiadomo, że to nie ma takiej siły jak karcher taki na myjniach, czy taki karcher jak sobie kupicie stacjonarny, to do sieci się podłącza. Pamiętajmy, że to jest urządzenie akumulatorowe i nie będzie nigdy miało takiej wydajności właśnie jak na myjniach. Ale jest rewelacja. Pokażę Wam coś jeszcze. Pamiętacie moją zacną piłę, mojego towarzysza podróży, który zawsze mi pomaga, moim przyjaciołom z ekipy i wszystkim tym, którym jest potrzebne. Piła Makity. Bateryjka od Makity. Bateryjka od myjki. Bateryjka od Makity. To jest standard Makity. Także jak macie baterie od Makity, o tego typu 18V, to też Wam to zadziała. Wiadomo, to jest napędzane akumulatorami 21V, choć wiem, że są różne wersje tego, w zależności jakie chcecie. 18 też to napędzi. Wiadomo, że siła będzie wtedy mniejsza. Niewiele, bardzo niewiele, ale będzie to równie działać sprawnie jak na oryginalnych bateriach. Także rewelka jak dla mnie, zarąbiste urządzenie i nie jest, powiem Wam, takie drogie. Link oczywiście znajdziecie do tego produktu w opisie filmu. Jak ktoś jest zainteresowany zakupu takiego urządzenia, to właśnie mówię, link jest w opisie filmu. Jak dla mnie rewelka, bardzo mi się podoba. Będę musiał jeszcze wyprowadzić tą pianownicę, ale to przy innej okazji.